Najpotężniejsza twierdza średniowiecznej Europy. Nazywana również żartobliwie przez przewodników największą w Europie kupą cegieł. Miała olśnić przybyszy potęgą, przepychem i bogactwem. Ten malowniczo usytuowany nad Nogatem kompleks 3 zamków przez 150 lat był stolicą państwa krzyżackiego. Żeby zajrzeć do komnat, przejść się malowniczymi krużgankami czy obejrzeć wystawy, trzeba poświęcić co najmniej kilka godzin. Zapraszamy na 1 dzień na zamku w Malborku. Zamek w Malborku był największą ceglaną twierdzą na świecie, symbolem potęgi jednego z najbogatszych i najlepiej zorganizowanych państw średniowiecza, jego stolicą i rezydencją wielkich mistrzów. Było to jedno z ważniejszych miejsc na politycznej mapie średniowiecznej Europy, a zarazem żywe centrum kultury rycerskiej. Jego historia nierozerwalnie związana jest z zakonem krzyżackim. Budowę zamku Krzyżacy rozpoczęli w XIII wieku, jednak już w 1309 roku, po przeniesieniu stolicy państwa do Malborka, zamek w swojej dotychczasowej postaci był za mały. Rozpoczęła się wielka przebudowa, która trwała blisko 40 lat. W XIV i XV wieku rozbudowano zamek niski, zwany odtąd Przedzamczem. Całość założenia otaczały fosy i mury obronne z licznymi wieżami, połączone z umocnieniami miasta. Pierwsze nieudane próby zdobycia zamku miały miejsce po bitwie pod Grunwaldem i w czasie wojny 13-letniej. 7 czerwca 1457 roku nastąpił triumfalny wjazd na zamek Kazimierza Jagiellończyka. Nie został on jednak zdobyty, ale wykupiony za ogromną sumę od najemników, którzy, nie mogąc doczekać się zapłaty od Krzyżaków, zdecydowali się sprzedać warownię. Budowany i modernizowany z rozmachem zamek w czasach polskich zaczął podupadać. W czasie wojen ze Szwecją przechodził z rąk do rąk, a po 1772 roku zajęły go wojska pruskie i pod rządami Fryderyka II nastąpiła jego dewastacja. Dopiero na przełomie XIX i XX wieku dokonano pierwszych renowacji. W czasach III Rzeszy zamek stał się miejscem częstych uroczystości z udziałem wysokich funkcjonariuszy partii nazistowskiej. W 1945 roku działania wojenne doprowadziły do zniszczenia niemal połowy zamku. Po wojnie rozpoczęła się zakrojona na wielką skalę odbudowa, podczas której starano się przywrócić mu kształt z okresu średniowiecza. Zwiedzanie rozpoczynamy od Podzamcza, najniżej położonej i najmłodszej części kompleksu. Dawniej mieściło się tu zaplecze militarne i gospodarcze, kuźnie, zbrojownie oraz magazyny, a od strony Nogatu ulokowane były ogromne spichlerze. Wejścia na Podzamcze strzegła brama z mostem zwodzonym, zaopatrzonym w bronę.
Spod zamcza na zamek średni prowadzi most zwodzony z systemem 4 bram. Po wejściu rzuca się w oczy ogromny dziedziniec o bokach około 100 metrów. Wokół niego usytuowane są główne zabudowania reprezentacyjne i administracyjne państwa krzyżackiego. U stóp zamku wysokiego znajdują się posągi 4 zasłużonych wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego. W pomieszczeniach dawnego szpitala zamkowego możemy obejrzeć wystawy nawiązujące do polskich czasów w historii zamku, gdy wnętrza te służyły za mieszkania urzędników królewskich. Największe jednak wrażenie robi wielki refektarz. Wsparte na 3 smukłych filarach pomieszczenie przeznaczone było na wspólne biesiady rycerzy i gości zakonnych. Wnętrze do dziś zachwyca nowatorskimi rozwiązaniami, w tym najbardziej znanym ogrzewaniem podłogowym. Z dawnej dekoracji malarskiej do naszych czasów ocalał jedynie niewielki fragment z przedstawieniem koronacji Najświętszej Maryi Panny. W przyziemiu skrzydła wschodniego obejrzeć można wspaniałą wystawę bursztynu. W pierwszej części podziwiamy naturalne okazy bursztynu i inkluzje, czyli szczątki roślin i zwierząt zatopione w żywicy. W drugiej części możemy zobaczyć luksusowe przedmioty, niewielkie rzeźby, kielichy, szkatuły, a także ołtarzyki wykonane z bursztynu przez najlepszych artystów i rzemieślników. Kolekcja malborska słynie z unikatowych arcydzieł należących wcześniej do królów polskich. Prawdziwą gratką dla miłośników broni będzie wystawa zbrojowni malborskiej. Ponad 600 eksponatów daje pełne wyobrażenie o ewolucji uzbrojenia europejskiego od średniowiecza do XIX wieku. Uzupełnieniem wystawy jest zbiór ponad 130 eksponatów nowożytnego oręża orientalnego. Zbroje, hełmy, łuki, perskie i indyjskie miecze i szable. Nie brakuje tu także broni palnej i towarzyszącego jej ekwipunku, a wszystko to wspaniale wykonane i ozdobione. Dojście do najbardziej reprezentacyjnych pomieszczeń Pałacu Wielkich Mistrzów zapewnia wysoka sień, rozjaśniona dużymi, prostokątnymi oknami. Na szerokim parapecie okiennym znajduje się otwór studni przebiegającej przez wszystkie kondygnacje, a obok wykonano spływ do wody z ujęciem do mycia rąk. Pałac Wielkich Mistrzów zachwyca przede wszystkim salą audiencjną. W tej roli występował niegdyś letni refektarz. To w nim wielki mistrz podejmował ważne poselstwa i osobistości.
Warto tu zwrócić uwagę na nowatorskie sklepienie radialne wsparte na jednym, centralnym filarze. Było to szczytowe jak na owe czasy osiągnięcie architektoniczne. Z refektarzem letnim sąsiaduje refektarz zimowy, który służył celom recepcyjnym w chłodnych porach roku. Niższy od letniego, mniej monumentalny, był niegdyś bogato zdobiony. W pałacu znajduje się również prywatna kaplica najwyższych dostojników zakonnych. Na ścianach bocznych zachowały się pozostałości malowideł z początku XV wieku z wizerunkami apostołów Piotra i Tomasza. Przy ziemiu skrzydła zachodniego, do którego wiodło osobne wejście z dziedzińca, mieściło się archiwum i kancelaria zakonu, jeden z najważniejszych urzędów krzyżackich. Dowiemy się tu, jak pracował średniowieczny pisarz, jak przygotowywano dokumenty i jakimi przyborami się posługiwano. Zobaczymy, jak działała ogólnoeuropejska krzyżacka poczta, a gratką dla miłośników średniowiecznych tajemnic będą tablice szyfrów krzyżackich. Za drewnianym mostem nad Suchą Fosą położona jest najważniejsza część krzyżackiej stolicy, Zamek Wysoki. Otaczają go tarasy znajdujące się pomiędzy elewacją zamku a pierwszą linią murów. W średniowieczu pełniły różne funkcje, głównie komunikacyjne i rekreacyjne. Obecnie na tarasach możemy obejrzeć elementy kamienne pochodzące z zamku, głównie z kościoła Najświętszej Marii Panny. Na tarasie południowym w średniowieczu wielki mistrz zakonu urządził sobie ogród różany. Najbardziej rozległe obszary przeznaczono pod uprawy, zawierające nie tylko warzywniaki, ale również winnice, sady, a nawet stawy rybne. W centralnej części dziedzińca Zamku Wysokiego znajduje się studnia o głębokości około 20 metrów. Zwieńczenie zadaszenia zdobi rzeźba pelikana karmiącego pisklęta własną krwią. Zgodnie z przekazami miał on być symbolem zakonu krzyżackiego, przyjętym jeszcze w czasach, kiedy to zakon rezydował na terenie Siedmiogrodu. W przyziemiu Zamku Wysokiego obejrzeć możemy kuchnię konwentu. Było to jedyne miejsce na zamku, w którym papież zezwolił na pracę kobiet, ale musiały mieć co najmniej 60 lat. Krzyżacy, chcąc obejść ten zakaz, zatrudnili 3 kobiety, a każda miała po lat 20. Wnętrze zaaranżowano w ten sposób, by można było odnieść wrażenie, iż kucharki właśnie odeszły od paleniska. Potrawy serwowane na stołach średniowiecznego Malborka odzwierciedlały zamożność państwa zakonnego. Przygotowane dania transportowano windą do refektarza. Na piętrze Zamku Wysokiego znajdowały się najważniejsze pomieszczenia mieszkalne, do których dojście zapewniały bogato zdobione krużganki. Oddzielne izby należały do najważniejszych dostojników zakonnych, tworzących radę, stanowiącą w rzeczywistości rząd państwa krzyżackiego. Wielki komtur, wielki skarbnik, wielki marszałek mieli jak na owe czasy całkiem luksusowe apartamenty. We wschodniej części zamku znajdowały się dormitoria, czyli sypialnie dla braci i rycerzy zakonnych. Obecnie dormitoria są miejscem wystaw czasowych Muzeum Zamkowego.
Po środku części mieszkalnej wiedzie długi ganek do wieży Gdanisko, należącej do najstarszych budynków zamkowych. W średniowieczu pełniła rolę głównej toalety zamkowej, a w razie konieczności także funkcję wieży ostatecznej obrony. Żeby nie było wątpliwości, do jakich celów jest przeznaczona, oznaczono ją specjalnym diabełkiem maszkaronem na kolumnie. W trakcie budowy przewidziano także miejsca służące rozrywce. W izbie konwentu, która była rodzajem świetlicy, rycerze spędzali wolne chwile słuchając muzyki lub oddając się innym rozrywkom. Do najważniejszych miejsc na Zamku Wysokim należy niewątpliwie kościół Najświętszej Marii Panny. Głównym wejściem do kościoła jest wykonana w XIII wieku złota brama. Została ona ozdobiona płaskorzeźbionymi motywami z przypowieści o pannach roztropnych i nieroztropnych. Wnętrze kościoła zostało odnowione w 2016 roku po zniszczeniach wojennych. Zrekonstruowano m.in. przepiękne sklepienie gwieździste. Kto choć raz zobaczył tę ponad 700-letnią rezydencję krzyżacką, nie pomyli jej z żadną inną. Tym bardziej, że spędzenie na zwiedzaniu 4-5 godzin to standard. Jednak świadomość, że zwiedza się miejsce, w którym niejednokrotnie decydowały się losy świata, powoduje, że dziarsko wkroczymy w świat średniowiecznego rycerstwa. To miejsce, które trzeba zobaczyć przynajmniej raz, a wielu z Was wróci tu zapewne ponownie.